10 najpotężniejszych niszczycieli czołgów na świecie. Miejsce 10. PTL-02. To niszczyciel czołgów, który bazuje na kołowym pojeździe opancerzonym 6x6 typ 92. Jego produkcję dla armii chińskiej rozpoczęto w latach 2004-2005. Ten niszczyciel czołgów jest przeznaczony do zwalczania pojazdów opancerzonych, fortyfikacji, bunkrów i innych celów. Pojazd ma spawany stalowy kadłub, który zapewnia ochronę przed ogniem z karabinu maszynowego kalibru 12,7 mm. PTL-02 jest uzbrojony w działo gładkolufowe kalibru 100 mm. Pojazd przewozi 30 naboi do głównego działa. Uzbrojenie dodatkowe składa się ze współosiowego karabinu maszynowego kalibru 7,62 mm i ciężkiego karabinu maszynowego kalibru 12,7 mm montowanego na dachu. PTL-02 waży 19 ton. Załoga składa się z 5 osób. Pojazd napędzany jest turbodoładowanym silnikiem diesla, rozwijającym moc 320 koni mechanicznych. Istnieje wersja eksportowa tej maszyny o oznaczeniu WMA 301. Miejsce 9. AMX-10 RCR. To francuski, pierwszy produkowany kołowy pojazd wsparcia ogniowego 6x6, uzbrojony w potężne działo gwintowane kalibru 105 mm. W momencie wprowadzania na rynek pod koniec lat 70. XX wieku AMX-10 RC był uważany za niszczyciela czołgów. Czasami nazywa się go nawet czołgiem kołowym, jednak nie jest to do końca poprawne. Ten pojazd został pierwotnie opracowany do celów rozpoznania, szybkiej interwencji, rajdów i wsparcia ogniowego. AMX-10 RC jest lekko opancerzony, ale bardzo mobilny. Masa pojazdu wynosi zaledwie 16 ton. Uzbrojenie dodatkowe stanowi pojedynczy współosiowy karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Pojazd obsługiwany jest przez 4-osobową załogę, składającą się z dowódcy, działonowego, ładowniczego i kierowcy. Napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 280 koni mechanicznych. Pojazd posiada zawieszenie hydropneumatyczne z możliwością regulacji prześwitu. W odróżnieniu do pozostałych niszczycieli czołgów, AMX-10 RC jest amfibią i na wodzie napędzany jest 2 dyszami. AMX-10 RC nie jest już produkowany. W latach 2005-2010 łącznie 256 tych pojazdów zmodernizowano do standardu AMX-10 RCR, aby utrzymać je w służbie operacyjnej. Miejsce 8. 2S-25 Sprut SD. To rosyjski, lekki, pływający niszczyciel czołgów, przeznaczony dla wojsk powietrzno-desantowych. Został zaprojektowany w 1983 roku, ale Rosja przyjęła go na uzbrojenie dopiero w 2006 roku. Maszyna łączy w sobie cechy czołgu lekkiego i bojowego wozu piechoty. Nie ustępuje pod względem siły ognia czołgom T-90. Jest uzbrojona w rekordową w swojej klasie gładkolufową armatę kalibru 125 mm, wyposażoną w automat ładowania. Pojazd przejedzie bez tankowania dystans do 500 km i można go zrzucić z powietrza razem z załogą. Maszynę wyposażono w 2 pędniki umożliwiające pływanie w wodzie. Aby wóz spełniał te warunki, trzeba było znacznie ograniczyć jego masę, która nie przekracza 20 ton. Z tego powodu kadłub wykonano z lżejszych płyt ze stopów aluminium, które chronią załogę jedynie przed ostrzałem z broni kalibru 7,62 mm. Do głównego działa w pojeździe mieści się łącznie 40 naboi. Uzbrojenie dodatkowe stanowi pojedynczy współosiowy karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Załoga pojazdu składa się z 3 osób, w tym dowódcy, działonowego i kierowcy. Miejsce 7. M1128 Striker. M1128 Striker MGS, czyli Mobile Gun System, został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpośredniego wsparcia ogniowego jednostkom piechoty. Pojazd wykorzystuje podwozie transportera opancerzonego Striker 8x8. Ten pojazd wsparcia ogniowego wszedł do służby w armii amerykańskiej w 2007 roku. Jest uzbrojony w gwintowane działo czołgowe kalibru 105 mm.
Maszyna jest wyposażona w automat ładujący i przewozi tylko 18 naboi do głównego działa. Uzbrojenie dodatkowe stanowią karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm i 7,62 mm. Pojazd napędzany jest silnikiem wysokoprężnym, rozwijającym moc 350 koni mechanicznych i waży 18 ton. Pancerz MGS chroni przed ogniem z broni strzeleckiej i odłamkami pocisków artyleryjskich. Załoga tego pojazdu wsparcia ogniowego składa się z 3 osób, w tym dowódcy działonowego i kierowcy. Miejsce 6. ZTL-11. To współczesny chiński kołowy wóz wsparcia ogniowego. Po raz pierwszy został przedstawiony publicznie we wrześniu 2015 roku. Uzbrojenie wozu składa się z pojedynczej gwintowanej armaty kalibru 105 mm oraz 2 karabinów maszynowych kalibru 7,62 oraz 12,7 mm. ZTL-11 został opracowany i wdrożony do produkcji w oparciu o podwozie 8x8 transportera piechoty ZBL-08 przez chiński koncern zbrojeniowy Norinco. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia ogniem bezpośrednim własnej piechocie w natarciu, niszczenie stałych punktów oporu nieprzyjaciela, jak również niszczenie lekko opancerzonych pojazdów. ZTL-11 zapewnia swojej załodze osłonę przed ostrzałem z broni małokalibrowej oraz przed odłamkami pocisków artyleryjskich, w tym pociskami przeciwpancernymi kalibru 25 mm z przodu i amunicją przeciwpancerną kalibru 12,7 mm dookoła pojazdu. Wóz cechuje się wysoką mobilnością w terenie. Posiada również zdolność do pokonywania przeszkód wodnych bez specjalnego przygotowania. Napęd zapewnia silnik wysokoprężny o mocy 440 koni mechanicznych, który pozwala rozpędzić pojazd do około 100 km na godzinę. ZTL-11 waży 20 ton. Miejsce 5. Pandur II FSV. Ten austriacki pojazd wsparcia ogniowego 8x8 został opracowany z 2 wariantami wieży. Dostępna jest wersja z 2-osobową wieżą CMI Defense z w pełni stabilizowanym działem kalibru 105 mm o niskim odrzucie. System ten jest kompatybilny ze standardową amunicją NATO 105 mm. Inny wariant pojazdu wsparcia ogniowego Pandur II jest wyposażony w wieżę Otto Mellara Hitfact. Wariant ten jest również uzbrojony w działo 105 mm. Obydwie wersje Pandur II FSV są wyposażone w dodatkowy karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Pancerz tego pojazdu chroni przed pociskami przeciwpancernymi kalibru 7,62 mm. Opcjonalny dodatkowy pancerz zapewnia ochronę przed pociskami przeciwpancernymi kalibru 14,5 mm. Załoga składa się z 4 osób, w tym dowódcy działonowego, ładowniczego i kierowcy. Pojazd napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 285 koni mechanicznych i waży 20 ton. Miejsce 4. Perech. To opracowany w Izraelu rakietowy niszczyciel czołgów. Wygląda z daleka jak przedstawiciel nieco już leciwego typu czołgu Magach, czyli izraelskiej modyfikacji amerykańskiego M60. Czołgi te od lat 80. były zastępowane przez znacznie nowocześniejsze i lepiej dostosowane do bliskowschodniego teatru działań Merkawy. Tajemnicę wyglądu udało się zachować przez prawie 30 lat. Perech przypomina czołg, ale zamiast armaty ma jednak jej atrapę, bo właściwą bronią tej maszyny są rakiety. 12-prowadnicowa wyrzutnia pocisków Spike Enlos jest ukryta w tylnej części wieży. W pozycji marszowej wyrzutnia jest niewidoczna, ale podczas walki załoga niszczyciela unosi ją nad wieżę czołgu. Co istotne, pociski te umożliwiają prowadzenie ognia pośredniego. Operator nie musi widzieć celu, gdy strzela. Zasięg pocisków
może wynosić aż 25 km. Pojazd jest potężnie opancerzony. Perech napędzany jest prawdopodobnie silnikiem diesla General Dynamics, rozwijającym moc 750 koni mechanicznych i waży 50 ton. Zadaniem tej broni było zrównoważenie ewentualnej przewagi przeciwnika w liczbie czołgów, co było wynikiem doświadczeń wyniesionych z wojny Jom Kippur, która choć zwycięska pokazała, jak dużym zagrożeniem mogą być stosunkowo nowoczesne czołgi państw arabskich. Miejsce trzecie. Type 16 MCV. Maneuver Combat Vehicle, w skrócie MCV, to japoński pojazd wsparcia ogniowego. Po raz pierwszy zaprezentowano go publicznie w 2013 roku. W tym pojeździe wsparcia ogniowego zastosowano całkowicie nowe podwozie 8x8. Pojazd został przyjęty przez japońskie siły samoobrony lądowej jako typ 16. Jest produkowany przez Mitsubishi Heavy Industries. Japoński typ 16 jest uzbrojony w armatę gwintowaną kalibru 105 mm. Jest kompatybilny ze standardową amunicją NATO 105 mm. Z jakiegoś powodu ta broń nie ma automatycznego ładowania i jest ładowana ręcznie. W pojeździe mieści się około 40 naboi. Główną rolą tego pojazdu jest zapewnienie bezpośredniego wsparcia ogniowego oddziałom piechoty. Może atakować wrogie pojazdy opancerzone, także czołgi, budynki i fortyfikacje polowe. Typ 16 jest obsługiwany przez 4-osobową załogę, w skład której wchodzi dowódca działonowy, ładowniczy i kierowca. Pojazd napędzany jest turbodoładowanym silnikiem wysokoprężnym o mocy 570 koni mechanicznych i waży 26 ton. Miejsce drugie. Patria AMV XP. Najnowsza konfiguracja pojazdu AMV XP 8x8 to niszczyciel czołgów wyposażony w wieżę Leonardo Hitfact 1 drugiej generacji, uzbrojoną w działo gładkolufowe kalibru 120 mm. Proponowane rozwiązanie jest zdecydowanie zabójcą czołgów, jednak w porównaniu do rozwiązań gąsienicowych charakteryzuje się znacznie większą mobilnością taktyczną i strategiczną. Ważący 32 tony pojazd oprócz głównego działa posiada współosiowy karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Załoga pojazdu składa się z 4 osób, kierowcy w kadłubie, a pozostałych 3 dowódcy działonowego i zaopatrzeniowca w wieży. W wieży znajduje się 12 naboi kalibru 120 mm, a w kadłubie pojazdu znajduje się 20 kolejnych. Bliźniacze rozwiązanie to KTO Rosomak w odmianie niszczyciela czołgów. To pojazd w układzie 8x8 z systemem wieżowym Hitfact 120 włoskiego koncernu Leonardo, który charakteryzuje się niską siłą odrzutu i wysoką precyzją oddawanych strzałów. Dzięki zaawansowanemu SKO modułowe podwozie Rosomaka zintegrowano z wieżą o małej masie, uzbrojoną w 120 mm gładkolufową armatę o długości lufy 45 kalibrów, wykorzystującą standardową amunicję NATO oraz sprzężony z nią karabin maszynowy 7,62 mm. Załogę stanowi taka sama liczba osób, jak w przypadku niszczyciela czołgów Patria AMV XP. Sam KTO Rosomak z wieżą Hitfact 120 ma masę 26 ton. Miejsce pierwsze. B2 Centauro. To kołowy niszczyciel czołgów 8x8 produkcji włoskiej. Jest uzbrojony w potężne działo kalibru 120 mm oraz lepiej chroniony i ma szereg innych ulepszeń w porównaniu z poprzednią wersją B1 Centauro. Prace nad pojazdem rozpoczęły się w 2010 roku. Po raz pierwszy został zaprezentowany publicznie w 2016 roku. B2 Centauro przeznaczony jest do prowadzenia rozpoznania taktycznego, wsparcia ogniowego jednostek bojowych oraz zadań obrony terytorialnej. Ten pojazd wsparcia ogniowego jest jednym z najpotężniejszych w swojej klasie. Zapewnia taką samą siłę ognia jak większość nowoczesnych czołgów podstawowych. Może z powodzeniem walczyć z czołgami i innymi pojazdami opancerzonymi. Pocisk kalibru 120 mm przebija 600 mm pancerza stalowego z odległości 3000 metrów w standardowej
nowej konfiguracji przód pojazdu jest chroniony przed pociskami 20 mm, a pozostały obszar przed pociskami 12,7 mm i odłamkami pocisków artyleryjskich. W pojeździe przewożonych jest około 40 naboi. Obsługuje go 4-osobowa załoga, w skład której wchodzi dowódca działonowy, kierowca i ładowniczy. Ten pojazd wsparcia ogniowego napędzany jest turbodoładowanym silnikiem wysokoprężnym o mocy 720 koni mechanicznych, a masa wynosi 30 ton.